Siema, witam w kolejnym przeglądzie prasy growej. Dawno już nie było w sumie takiego odcinka, w którym bym gazetki przeglądał. Więc dzisiaj zróbmy sobie taki... Przygotowałem 5 numerów PSX Extreme. 4 z nich są z przełomu, znaczy w sumie z całego roku 2011, bo jest numer z lutego, z czerwca, z września i z grudnia, więc mamy taki cały przekrój praktycznie kwartalny 2011 roku i ostatni numer będzie z marca 2012, czyli mamy tak przełom 11-12 i dzisiaj będzie towarzyszyć nam Sprite Zero. Więc zaczynamy. Numer 162, luty 2011. Dead Space 2 na okładce. Z kolei w reklamie Killzone 3 na PS3. No cóż, Killzone to jest taka seria gier, w którą ja nigdy nie grałem, no bo oczywiście nie miałem PS3. PS2 oczywiście były pierwsze dwie części, ale w tamtym czasie również nie miałem PS2. A jak miałem ją już po latach, to jakoś nie za bardzo mnie interesował Killzone. Marvel vs. Capcom. Jakaś bijatyka 2D. Co nowego? Rok decydujący dla gier. Co z nową generacją konsol, grami ruchowymi, całą branżą? O wszystkim zadecyduje rok 2011. Nie wiem dlaczego. O, Ayumi Hamasaki, proszę, w tym się znalazła. Pamiętam, że kiedyś się słuchało jej niektórych pierwszych płyt. To taka dość ikoniczna gwiazda japońskiej muzyki. Yakuza 4 wtedy mniej więcej się ukazała. No tak, bo w sumie Yakuza 3, 4 i 5 chyba to były z gry z PS3, które później dostały jakiś tam bieda remaster na PS4, jeżeli się nie mylę. No, możecie mnie poprawić, jeżeli się mylę. Okej. Zobaczmy co dalej. PS3 ocenione na 7 z plusem. Coś ty baranie najlepszego zrobił. 2 lata gościa do kupy składałam. Sorka, myślałem, że to kolejny chodzący trup. Z pokolara zaraz koleżkę połatamy. Tutaj dupa oczywiście musi być sprośnie, jak to w Extremach bywało. Xbox na 7 z minusem. Również pojawia się typek z Dead Space'a. No i Nintendo na 6 z minusem, troszkę słabiej. Na sygnał pijemy do dna. Marian, czemu tej minigry nie wrzucono do zestawu? Z tego samego powodu, dla którego ludzie wolą oglądać mecze, a nie biby po nich. No coś w tym jest. Ta Peach już jest fioletowa, już jej się odbiło czkawką. LA Noire, pamiętam jak było dość głośno o tej grze, pamiętam jej wideo recenzję na YouTubie, no bo w końcu 2011 rok to był również rok, w którym sam zacząłem działać na YouTube, ale również wielu znanych twórców, nawet do dziś znanych, również wtedy zaczynało. Wtedy chyba na YouTube'a przeniósł się Kłas z Gaminatora, wtedy też Archon dopiero się rozkręcał. I wtedy był jeszcze taki świetny kanał na YouTube, który się nazywał Kanał OG? Czy nie, Program OG, czy program o grach jakby. Oni robili wtedy najlepsze wideo recenzje na całym polskim YouTube. Szkoda, że ten kanał po prostu nie utrzymał się. Widocznie im się nie spinało, ale bardzo lubiłem i pamiętam z tego kanału właśnie reckę LA Noire. Silent Hill Downpour to jest chyba już z tej ery gównianych Silent Hilli, bo co prawda ja nigdy w żadnego nie grałem, jedynie w demo jedynki na szaraku, natomiast z tego co się orientuję, to chyba po 4 zaczęły się gówniane Silent Hilla i dopiero chyba remake 2 oraz F są lepsze, czy coś takiego. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Duke Nukem Forever. Czy on się wtedy ukazał, czy to jest nadal zapowiedź? Bo ta gra przecież powstawała z kilkanaście lat. Coś ominąłem chyba. Tak, nie? Tak? Czy coś mi się skleiło? Nie, myślałem. Taka gruba kartka po prostu. Killzone 3, no właśnie. I to jest nadal tylko zapowiedź. No wygląda fajnie na tych screenshotach.
Coop. Czyli co? Patrząc na... Czy to są jakieś gry, które nadejdą w tym roku, znaczy w 11. Okej, nie chcę mi się teraz każdego z tych okienek tutaj analizować, ale widać, że trochę tych tytułów się wtedy miało ukazać. Nawet Zelda Skyward Sword, no proszę. Nowa Zelda będzie pierwszą odsłoną serii, która powstaje wyłącznie z myślą o Wii. No niestety, mam remaster tej gry na Switchu. Niestety sterowanie jest kiepskie, bo ono było robione z myślą właśnie o Wiilocie i kiepsko je przenieśli na Switcha niestety. Jest dość siermiężne. Ni no Kuni tu też mam. Jeszcze w to nie grałem, kurde, mam to cyfrowo. Pamiętam, że jak to kupowałem, to pudełek jakoś nie było na rynku, wyprzedały się. Teraz chyba znowu są. Więc mam to cyfrowo, ale nie grałem. Last Guardian to też mam w pudełku nawet na PS4. I też w to jakoś nie pograłem do dzisiaj. Szkoda. Loki, jakąś tutaj japońską gwiazdę filmów ślizganych wstawił. Lubiłem kiedyś te Hyde Parki. Czytałem właśnie co tam u tych wszystkich świrów z redakcji. Ciekawe, czy dziś tak jest. No już dawno już żadnego numeru PSX Extreme nie widziałem. Nawet nie wiem, czy to jeszcze da się w kioskach kupić, czy już tylko przez internet się zamawia. Kalidoskop 2010. 3DS oficjalnie zapowiedziany. No, zgadza się, bo on się ukazał w 2011 roku. 10 najlepszych gier 2010 roku. No tak, bo to jest... Kiedy? To jest luty. No to mogli takie podsumowania robić. Red Dead Redemption na miejscu pierwszym. God of War 3 na drugim. Battlefield Bad Company 2, Heavy Rain, Mass Effect 2, Halo Reach, Super Mario Galaxy 2, ale dość nisko, nie? By się zdawało, no ale wiadomo. To jest gazeta bardziej taka PSX-owa Nintendo. Gdyby to było jakieś takie amerykańskie czasopismo, to pewnie Mario by było na pierwszym. Need for Speed Hot Pursuit. Świetna gra. Bardzo ją lubię. Nawet ostatnio w nią pogrywam na PS5, bo chodzi w 4K. Mimo że to jest wersja z PS4, ale ma jakiegoś patcha i chodzi w 4K. I w 60 oczywiście klatkach. Najlepsza grafika 2010 to God of War 3, Bohater roku Kratos, Multiplayer roku Battlefield Bad Company, DLC roku Red Dead Undead Nightmare, Black Ops był rozczarowaniem, a pozostałe gry DJ Hero, czyli takie różne ciężkie do zakwalifikowania. Tu mamy jakieś, topy gatunkowe w roleplayach w Mass Effect, Fallout, Final 13. No w porządku. Platformówki, no to Mario Galaxy oczywiście w platformówkach wygrał. O, Limbo na drugim miejscu to jest dla mnie zaskakujące, bo dla mnie ta gra, no, poza tym, że ma fajną grafikę taką stylizowaną, to no to jest taka przeciętna raczej bym powiedział, jeśli chodzi o mechaniki. No i czas trwania, bo jest bardzo, bardzo krótka w ogóle, no ale jest ogólnie fajna. Konsole przenośne. God of War Duch Sparty grałem. Fajne to było, pamiętam na PSP chyba grałem przerobionym, chyba w Pirata, jak pamiętam. Golden Sun na DS-a na 4. miejscu, no też w to grałem, to był chyba nieukończony przeze mnie Golden Sun, niestety. Chyba nigdy już się na żaden remake Golden Sunów nie doczekałem. Little Big Planet 2, no to wiem, że jest to kultowa seria dla PlayStation, natomiast może zaskoczę co po niektórych, ale ja nigdy w żadne Little Big Planet nie grałem. Ale wiem, że tam jest jakiś dość rozbudowany system tworzenia własnych plansz, czy nawet światów. Natomiast tak jak mówię, nigdy nie grałem w żadną część. Gierki ruchowe jakieś tu mamy na Kinecta. Nic ciekawego. Divinity 2. Czy Divinity to jest jakaś... Czy to nie jest jakiś duchowy spadkobierca Larian? No właśnie. Chciałem powiedzieć Gotika, no ale chyba na to by wychodziło, nie?
że to ma coś wspólnego z Gotikiem. Arcania Gothic 4. No to już ma nawet Gothic w nazwie, ale ocena nie zachęca, raczej 5/10. Także to... A to też jest Larian? Zaraz. Nie, to ktoś inny już zrobił. Czyli Larian przeniósł się na Divinity i to im wyszło bardzo dobrze. Wii Party, czyli coś jakby Mario Party, tylko bardziej biedne. Super. O, Mario Sports Mix. Powiem szczerze, nie wiedziałem, że taka gra jest. Znaczy oczywiście czytałem kiedyś te gazetki, ale po tylu latach to oczywiście zapomniałem o tym i jestem zaskoczony, że była taka gra. Widać, że to jakiś zestaw minigierek. Mamy siatkówkę, koszykówkę. To jest chyba zbijak, hokej. A to co to jest? Koszykówka chyba też. W każdym razie no ciekawe. Nie wiedziałem, że jest taka gra w ogóle. Co my tu mamy? PS11, Blaz Blue. Jakaś bijatyka. To nie dla mnie, nie lubię bijatyk. No i mamy Dead Space 2 z okładeczki. No grafika fajna. W ogóle Dead Space kultowa seria horrorów. No ja to fanem horrorów nigdy nie byłem, więc żadnego nigdy nie grałem. Ocena 9/10. I tu mamy Mass Effect 2. Dziwne, że taka krótka recenzja. 9,5/10. Castlevania Lords of Shadow. Z Grandgen. Aha, czyli oni tutaj... To jest jakby podcast do poczytania. Dyskutują na temat Super Meat Boy. Grałem w to, nawet mieliśmy piwne wieści z tego, chyba odcinek drugi to był. Iddem, czy to jest coś jak Katamari, że się coś tam... No, wygląda ciekawie, taki kurczę cel shading, kartoniki jakieś, dość ciekawie wygląda. Pac-Man Championship Edition DX, to była świetna gra, pamiętam na Xboxie 360, jak ja w to ciąłem, jakie prędkości się tam rozwijało, cały ten goniący nas sznur tych duszków, świetna gra to była i taka techniawa tam waliła, wszystko to do siebie idealnie pasowało i muzyka i szybka rozgrywka. Mega fajna gra to była. Naprawdę dużo w nią grałem. Dead Rising 2, Hydro Venture, Pocket. Co my tu mamy na przenośne konsoli? Przygody jakieś Aragorna na PSP, słaba ocena. 999. To jakaś taka chyba przygodówka trochę połączona z visual novelką, co mi się kojarzy. Gracz Pospolita, czyli co, newsy jakieś. Okej. O, Powrót do przeszłości, to bardzo lubiłem zawsze. Tutaj mamy opisaną Sega Master System. Top Gear, Alex Kidd in Miracle World. Nie lubię tej gry. Jest trudna, jakaś taka, no ciężko mi się strasznie w to grało. Miałem ją oczywiście na Master Systemie i nie lubiłem jej. Psycho Fox, w to nigdy nie grałem. Wonder Boy 3 też nie grałem. No Sonic to oczywiście świetna gra. Fantasy Star mam na Switchu, w tym Sega Ages. Ale jest mega archaiczna gierka, tam chwilę w nią pograłem, ale no dzisiaj to ciężko by było się w to wkręcić. Fantasy Zone nie grałem, Penguin Land nie grałem, Castle of Illusion Starring Mickey Mouse to miałem. Fajna gra to była, ale bardzo trudna. Golden Axe Warrior to nie grałem, to jest chyba też taki, to jest jakby klon Zeldy mi się wydaje, klasycznej, czyli takie chodzenie z widokiem od góry, przygodowa taka gra. I Zillion to nawet nie wiem co to jest. Czyli za dużo gier z tej topki to ja niestety nie ograłem. Dlaczego nie kończymy gier wideo? Taki felieton. No, pamiętam, że czytałem to. No jest dużo powodów pewnie, nie? Brak czasu. Między innymi, no. Albo za dużo gier, za duża kubka wstydu, rozpraszanie się. Top 10, 10 lepszych resetów w historii. No to oczywiście, że Mario 64, przeniesienie w trzeci wymiar. Resident też chyba swobodna kamera w końcu. Metroid Prime też trzeci wymiar. Fallout też trzeci wymiar.
Ninja Gaiden to samo, pewnie Modern Warfare, czyli zerwanie w końcu z II wojną światową. Prince of Persia, no to nie wiem, też trzeci wymiar, chociaż wcześniej była już jakaś chyba trójwymiarowa Prince of Persia. Hot Pursuit, nie wiem czemu. Może dlatego, że Need for Speed Underground, ten motyw nielegalnych wyścigów z tuningiem już może się przejadł, więc może o to chodzi. Zelda, no to wiadomo, znów trzeci wymiar, no i GTA trzeci wymiar. Nic dodać, nic ująć. Fenomen naszych czasów, zombie. No tak, to się zgadza. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Gadżety, jakieś kąciki tematyczne o filmie Tron. No i dział listów oczywiście. HC Room. Jakieś słabe te HC Roomy w tym numerze. Nie ma jakichś takich wielkich ścian z grami. Dobra, więc to był numer 11, luty 11, 162. Przechodzimy o kilka miesięcy do przodu. Czerwiec 11, numer 166. No i znów mamy Duke Nukem Forever. Czyżby już w końcu wyszedł preordery, czyli ma dopiero wyjść. A potem wyjdzie i okaże się kaszaną. Majtki na stronie o Japonii. No czego można by się spodziewać, nie? Bardziej stereotypowo się nie da. PS3 tylko 6,5. Jak się nazywacie szeregowy? Kowalski Jan, panie sierżancie. Ja sobie ze mnie robicie szeregowy. 100 okrążeń dookoła klopa. Nie wiem dlaczego. Ok. Xbox 6. Aha, babka przegląda się w portalu niczym w lustrze. Switche, znaczy Wii jak słabiutko, 4 z minusem. Prowadzimy badanie widzenia stereoskopowego, drogi graczu, czy jesteś gotowy na 3DS? Marian, zła tablica, schowaj to, bo się pożygam. Okej, no rzeczywiście ten efekt 3D mi może i fajnie wyglądał, ale niestety dla oka to on mógł wywoływać takie ból głowy czy odruchy wymiotne. U mnie akurat wywoływał ból głowy, ale nie w każdej grze. W Zeldzie pamiętam najgorzej. Ale na przykład Mario Kart było spoko. Także no nie w każdej. Później chyba to troszkę dopracowali. FIFA 12. Tak dużo poświęcili tutaj na FIFA, serio? SSX to też nie jest dla mnie. Max Payne 3. Chyba nigdy nie grałem. Bo ja w ogóle w tych latach świetności Xboxa i PS3 to ja nie miałem żadnej z tych konsol. Wtedy grałem trochę na PC-cie, no i oczywiście na Game Boyach i głównie starych konsolach. Miałem wtedy PS2, a Xboxa 360 kupiłem dopiero w 2014, a PS3 nie miałem nigdy. Infamous 2, no ciekawe. Infamous Second Son to była świetna gra, bardzo mi się podobała. Natomiast w te wcześniejsze części, no to nigdy nie grałem. Ocena wstępna 8,5. No Second Son bardzo mi się podobał, platynę nawet w nim zrobiłem. Mass Effect 3 to już zapowiedź, dopiero była recenzja dwójki, nie wcześniej, parę miesięcy, nie wiem. Deus Ex Bunt Ludzkości. Pamiętam, że też było głośno o tej grze. Widziałem wiele recenzji jej na YouTubie, no właśnie, tak jak mówiłem wcześniej. 2011 rok, rozkwit YouTube'a gamingowego. Znaczy ogólnie chyba w każdej dziedzinie, no ale ja śledziłem głównie ten gamingowy, także tu mogę tylko jedynie się wypowiedzieć. Prey 2 to też chyba jakiś horror. Starhawk. To powiem szczerze, nic mi nie mówi. Nie kojarzę. Nie kojarzę gierki. Dirt 3. Tych Dirtów to chyba też było jakoś dużo z tego co kojarzę. Pamiętam Dirta Showdown chyba grałem. To było takie trochę Destruction Derby, jakby fajna gierka to była, ale chyba jej nie skończyłem. Jakoś pod koniec pamiętam, że ten znowu Japonkę jakąś biuściastą wsadził na miniaturkę. Conduit 2. Pierwsze słyszę. Nic mi to nie mówi. Sokom Polskie Siły Specjalne 6,5.
No to nie najgorzej. Nie najgorzej. Powiem szczerze. Operation Flashpoint. Chyba w jakąś część grałem na PC-cie. No ale ta jest niziutko oceniona. Pamiętam, że nie lubiłem nigdy tych gier tak jak IGI Projekt czy Operation Flashpoint, bo tam jednym strzałem można było zginąć i to było dla mnie niestety frustrujące. I chyba nie było jakichś takich quick save'ów czy coś. O, jaka świetna gra. Thor 3,5/10. No, rzeczywiście. Te motorki też nie wyglądają za dobrze, powiem szczerze. Aż jestem zdziwiony, że szósteczka, może są fajne w ruchu, ale graficznie no to bida. Portal 2, no to kultowa gra, w którą nigdy nie grałem, także powiem tak śmiesznie, że, no ale wiem, że jest to kultowa gra. No i tyle. Ale nie grałem. No, natomiast Half-Life 2 to oczywiście grałem kilkukrotnie no i był świetny rzeczywiście. Red Faction Battlegrounds. Czy to jest strategia jakaś? Tak wygląda trochę. Dobra, mniejsza o to. Dungeon Hunter Alliance. Kurczę, to wygląda jak dosłownie Baldur's Gate Dark Alliance. Nawet Alliance ma w tytule. Czy to jest jakaś zżynka? Outland to nie wiem. Castlevania Lord of Shadows. Dość chyba popularny slasher. Chyba dość trudny. Któraś część jest mega trudna, ale nie wiem. Gdzieś tam pamiętam z jakiejś recenzji. Co mamy na Pokecie, na DS-ie, Duke Nukem jakieś 3/10, gniot straszny. Naruto jakieś, pamiętam, że na PSP miałem jakieś Naruto, które oczywiście nie kupiłem, ale jak kupowałem PSP, pamiętam używane, to było w zestawie, więc je miałem dlatego. I kompletnie nie umiałem w to grać, jak to w bijatyki. Patapony 3. Ja miałem Patapony chyba 2 na moim PSP. Było to sympatyczne, ale ja byłem dość słaby w to, nie wiem, jakoś nie miałem cierpliwości. O, Final Fantasy 4 The Complete Collection. Z dodanymi cutscenkami, poprawioną grafiką. Wersja na PSP. No, ciekawe. Kurde, to wygląda lepiej niż ten Final Fantasy. Teraz z tej nowej kolekcji 1.6 Pixel, tam coś tam, Pixel Remaster, nie wiem. W każdym razie, no jak to wygląda lepiej, słuchajcie, ta wersja na PSP. Jak teraz patrzę na te screeny. Przyjemniej, tak dla oka. Dobra, to było grane Shenmue, no przeze mnie jeszcze nie. Mam to co prawda na PlayStation cyfrowo, wszystkie 3 części, ale nie grałem. Nie wiem, czy kiedyś zagram, bo jak się nie ma sentymentu, to ciężko wejść w takie starocie. Ale może jak wejdę, to się wciągnę. Powrót do przeszłości PlayStation. O, tak miał wyglądać SNES CD właśnie. Czyli napęd od Sony. No i później każdy zna tą historię, że Nintendo się wycofało, a Sony już miało swój napęd, więc zrobiło szaraka. No i bardzo dobrze się stało, bo ciekawe jakby dzisiaj gaming wyglądał, gdyby wtedy nie zerwali tej współpracy. A i top 10 gier na szaraka. Final Fantasy VII, gra, w którą obiecuję sobie, że przejdę. W końcu, że ją przejdę, zanim gra skończy 30 lat. A gra wyszła w 97, więc do przyszłego roku powinienem ją przejść, jeżeli chcę sam sobie dotrzymać słowa. Gran Turismo 1 i 2 nie przepadam, bo nie lubię symulatorów. Tekken 3, no okej, ale nie lubię bijatyk. Metal Gear Solid świetne miałem. I serię ISS Pro, no to piłka, trzeba lubić piłkę. Silent Hill, no to grałem tylko w demo. Vagrant Story to w ogóle nigdy nie grałem. Resident Evil, no gdzieś tam coś tam pogrywałem, ale nigdy żadną część dłużej. I Chrono Cross, ta chyba gra to w ogóle chyba nie wyszła w Europie z tego co kojarzę. Oczywiście teraz na nowych konsolach Chrono Crossa można kupić. Nawet myślałem o tym, by sobie na Switcha kupić, ale nie kupiłem. Dziwne w ogóle, że po tylu latach nie ma żadnego remastera, czy nawet wznowienia Chrono Triggera. No, myślę, że wiele osób by bardzo chętnie przytuliło taką wersję.
Gameocracy. Zostań twórcą gier. No ja to raczej nie zostanę. O, jaka lalka w kształcie Lary. Jakiś nowy dział. Grające damy. Okej, no i dziewczyny też mogą grać. Czemu nie? Pamiętam, że jak ja chodziłem do szkoły, czy no w podstawówce jak byłem, to dziewczyny grały niektóre na Pegasusach, no bo to były lata 90. się okładka podarła. Ale jak już chodziłem do gimbazy, no to nie znałem żadnej dziewczyny, która by grała w gry. Albo się nie przyznawały, bo po prostu wtedy była jeszcze taka narracja, że gra jest dla dzieci. Albo faktycznie nie grały, no bo autentycznie w mojej klasie nie było żadnej dziewczyny w gimbazie, która by grała w gry. Kolejny numer, 11. Znaczy 169 z września 2011. Chyba muszę trochę przyspieszyć, bo widzę, że Sasha Grey w służbie gier wideo. Tak. No comment. PSK na 7. Cholewka, jakby ich tu podejść? Psst, stary. A tu Snake siedzi w kartonie. No, standard. Ostatnio sobie grałem w Death Stranding 2 i właśnie tam był fajny motyw, że walczyło się ze Snake'iem. Znaczy to no wiadomo, to nie był dosłownie Snake, ale wyglądał jak Snake. Miał taki sam strój, taką samą pozę trzymał i miał opaskę taką samą na czole, więc Kirby Wii, no to się ostatecznie chyba nie nazywało Kirby Wii, tylko Kirby Star Allies czy coś. Bo na pewno jest tego remaster na Switchu, który mam. Mam dwie takie części, które są chyba remasterami, także właśnie nie wiem, która z nich to jest to Kirby Wii tutaj tak zwane. Resistance to też chyba była taka dość znana seria na PS3, która konkurowała chyba z Killzone'em trochę. Tak coś mi się kojarzy, no oczywiście nie grałem. Nigdy PS3 nie miałem. Body Count. Kurczę, koleś wyglądałem jak jacyś raperzy amerykańscy. Nie wiem, nie znam, nie kojarzę w ogóle tej gry. Dead Rising, czyli jakieś szalone nawalanie się z zombiakami. Grałem w którąś część, chyba na PC-cie, czy na konsoli, już nie pamiętam. W każdym razie jakoś nie spodobała mi się. Uncharted 3, oszustwo Drake'a. No, Uncharted wszystkie części bardzo lubię, od jedynki do Zaginionego Dziedzictwa włącznie. Wszystkie były świetne. Szkoda, że zarżnęli tą serię właśnie po 4. I potem jeszcze to Zaginione wyszło, też było super, a potem wszystko ucichło. A teraz robią jakąś dziwną grę o łysej babie. Także nie wiem co oni tam kombinują, żeby im tylko czkawką się nie odbiło. Science Row the Third. To chyba na PC-cie próbowałem grać, ale ta gra jest tak absurdalna, tak głupkowata, że po prostu bardzo szybko się od niej odbiłem. Poziom cringe'u tam wywalił tak wysoko, że w ogóle mi się nie podobała. Pepe się drze, no to jego mordę to wszędzie rozpoznam. Dobra. GoldenEye Reloaded. No tych Bondów kiedyś takich niezwiązanych z filmami to było sporo. Miałem chyba z 2 Bondy na Xboxie, bo mam kuzyna, który jest wielkim fanem Bonda i pamiętam, że jak miałem Xboxa 360, to chyba na urodziny mi kiedyś kupił jakieś 2 gry właśnie o Bondzie na Xboxa. Żadnej z nich nie przeszedłem. Pamiętam, że trochę w nie grałem i takie średniaki to były strzelaniny, ale strasznie dużo tam było strzelania jak na Bonda. Kurde, całe tabuny wrogów się rozwalało. Niestety tytułu sobie już nie przypomnę, przykro mi. A to jest ten Deus Ex, tak? Human Revolution, 9 dostał. To jest takie kurczę cyberpunkowe chyba, nie? Nigdy nie grałem żadnego Deus Exa. Catherine, no w Catherine to kiedyś u kumpla grałem, pamiętam. Jak ja jeszcze nie miałem Xboxa, a on już miał. To pamiętam, że włączył mi jakiś taki level, właśnie coś się biegało, przestawiało się te pudła i po nich wspinało. No to było nawet okej, ale ta gra wiem, że jest dość dużo głębsza niż samo bieganie po tych pudłach, także ogólnie można powiedzieć, że nie grałem. Fantastic Pets. Popierdółkowata gierka na Kinecta.
Jakieś takie mało znane tytuły, to nie będę się niepotrzebnie zatrzymywał. Balder Dash XL, serio? To chyba jakiś indyk na Xbox Live Arcade. No tak, bo wtedy przecież dość mocno promowane chyba były te takie właśnie minigierki. Call of Duty Black Ops Annihilation. Call of Duty to nie jest moja seria. Ja grałem chyba tylko w pierwsze 3 części, jak dobrze pamiętam. I później chyba pierwszy ten Modern Warfare, czyli jakby Call of Duty 4, Modern Warfare, on się chyba pierwotnie nazywał, to już on mi chodził bardzo, bardzo kiepsko na moim kompie i później już żadne chyba kolejne Call of Duty nigdy nie zagrałem. Resident Evil Mercenaries 3D. Ponoć ta gra była dość słaba. Ponoć tam było coś takiego, że tam się coś nadpisywało w kartridżu, że jakbyśmy go chcieli odsprzedać, to tam było chyba coś takiego, że o właśnie, tu jest PS. Gra nie pozwala na skasowanie save'a. Pamiętajcie o tym, rozważając zakup używanego egzemplarza. No właśnie, tam było coś takiego, że jak się kupiło używkę, to nie można już było jej przejść, czy coś takiego. Jakiś absurd. Ale wiem, że było z tym jakieś zamieszanie. Czyli tutaj Emily Destrange. Fajna grafika, taka ładna kolorystyka. Chyba jakaś przygodóweczka taka. Co my tu mamy? O, Lunar. Mam Lunara, kurczę, ten. Zaraz mogę pokazać zresztą. O, proszę bardzo. Lunar Remastered Collection na Switcha. Jeszcze nowe w folii. A tutaj mamy Lunar Silver Star Harmony. Czy to jest nowa część? Nie wiem. Nie wiem. No możliwe, że to jest nowa część. Bardzo możliwe, że to jest nowa część. Zresztą wygląda dużo ładniej, także... No ale to też mógł być na przykład remake, no nie? No ja jeszcze nie grałem w te Lunary. Te moje, no to są po prostu porty, znaczy no takie powiedzmy remastery z Game Boya Advance, a te na Game Boya Advance to były porty z Segi CD. Powrót do przeszłości, Philips CDI. No to pamiętam głównie z Angry Video Game Nerda tą konsolę. Top 10 gier, no ciężko tu chyba wybrać top 10 gier, bo ta konsola to jest gówno. No jeżeli w top 10 jest Zelda, te dwie gówniane Zeldy i Hotel Mario, no to musi oznaczać, że tu naprawdę nie ma dobrych gier na tej konsoli. No przykre. Totalnie nie wypał. To było grane Deus Ex, to pamiętam, w 2000 roku wyszedł. Pamiętam demko z CD Action, włączałem tej gry, w ogóle nie umiałem w to grać. Dobra, szybko zmierzamy ku końcowi. To jest chyba cosplay z finala dziesiątki, no. Pamiętam tą postać. Chociaż nie grałem w finala dziesiątkę, ale gdzieś tam ją oczywiście pamiętam z grafik związanych z grą. Dobra, to kolejny numer mamy za sobą. Cena 4 zł, bo ja pamiętam jak kupowałem te czasopisma w takim jakimś kiosku, czy to w takim jakby salonie prasowym, gdzie sprzedawali stare numery, czyli jak to jest numer z grudnia 11, to ja go nie kupiłem w grudniu, tylko na przykład kilka miesięcy później, już w 2012 roku. I wtedy nie kosztował tych 8 zł, tak jak tutaj, tylko 4 za pół ceny. Wtedy tam wszystkie stare gazety za pół ceny można było kupować i ja właśnie często tak robiłem. Do pociągu, jak jeździłem jeszcze pamiętam na studia, to do pociągu sobie kupowałem właśnie jakiegoś takiego starego Extrema, bo ja nigdy ogólnie nie zbierałem tych gazet na bieżąco. Jak je kupowałem, to tylko gdzieś tam przy okazji właśnie, żeby w pociągu poczytać czy coś. Xbox i PS3 po 8 dostały, a Wii 6. Marian w okopach z Luigi. Marian, możemy już wrócić do zbierania gwiazdek i grzybków. Żartujesz? Tak dobrze nie bawiłem się od czasów Givery i blitów odrzutowych w kinówce. Nie wiem, o co chodzi. Niektóre te żarty są takie dziwne. Final Fantasy 13.2. No właśnie to było dziwne, bo był 10.2, 10, nie, 10.2 i 10.3 chyba też był, czy nie? Czy 13 było 2 i 13.3.
Dużo dodatków wychodziło do tych finali. Podobno każda właśnie ta wersja 10.2 na przykład była gorsza. 13.2 tak samo. Nie wiem dokładnie o co tam chodzi, ale wiem, że te dodatki były gorsze niż podstawowe gry. Syndicate SSX. To już wcześniej było coś w jakimś SSX-ie, nie wiem. Loki znowu jakąś Japonkę wkleił. O, tu już Minecraft się pojawił. Już ta moda na Minecrafta zaczęła dominować wtedy. Assassin's Creed Revelations. Czy to jest recenzja? Nie grałem oczywiście w tą część. Jedyna część, w jaką grałem, to był Black Flag. Golden Eye Reloaded 007. Możliwe, że to miałem nawet na Xboxie. Ciężko powiedzieć. Miałem, tak jak mówię, miałem dwie części Bonda na Xboxie, ale nie pamiętam ich podtytułów. Battlefield 3. Nie grałem w 3 chyba, ale w 4 grałem, nawet mam platynę. 4 była ok, pamiętam jak na swoje czasy. Call of Duty Modern Warfare 3, czyli znów mamy walki jakieś pewnie na Bliskim Wschodzie, albo gdzieś u ruskich, albo gdzieś. A przecież tu jest wieża Eiffla chyba. W sumie mogą być wszędzie, no bo to fikcyjne batalie, więc mogą je umieścić gdzie chcą. PS12, Cristiano Ronaldo, to chyba te nazwiska były pozmieniane w tych PS-ach, no ale mordy są podobne do prawdziwych. 8/10. Rayman Origins. To grałem chyba. Nie wiem czy w Origins czy Legends, bo były dwie części w tamtych czasach. W którąś na pewno grałem na Xboxie 360. Grafika mnie, pamiętam, że oczarowywała. Bardzo fajne gry. Władca Pierścieni, Wojna na Północy. Sporo chyba było tych gier o Władcy Pierścieni przez te wszystkie lata, nie? House of the Dead Overkill. Czy to też jest rail shooter? Celowniczek? Jeżeli tak, to nie dla mnie. Skyrim. To była przełomowa gra w tamtych czasach, w którą nie grałem. Nigdy nie byłem fanem Elder Scrolli. Nie grałem ani w Morrowinda, ani w Obliviona, ani w Skyrim. Znaczy w Morrowinda trochę grałem na PC, ale wydawał mi się trochę zbyt skomplikowany. Jakoś tak nie. Szybko sobie odpuściłem. A w kolejne części, tak jak mówię, nie grałem w ogóle. WRC. Tych WRC to też chyba jest sporo części. Need for Speed The Run. Nie, to już w to nie grałem. Na pewno nie. Hot Pursuit 2 to ja już później chyba w żadnego Need for Speeda nie grałem. Znaczy nie Hot Pursuit, po prostu Hot Pursuit, ten z 2010. No i teraz gram, tak jak mówię, w ten remaster Hot Pursuita na PS5. Znaczy no nie, w sumie teraz nie gram, ale jeszcze niedawno grałem i muszę jeszcze do niego wrócić, bo jeszcze mi zostało tam no gdzieś tak za połową już jestem. Ponad połowę wyścigów mam rozegranych. Więc fajnie by było skończyć, żeby sobie później w podsumowaniu roku wbić do mojego topa gier, które przeszedłem, no nie? Bo na razie nie przeszedłem, więc mógłbym jedynie jako wyróżnienie. Sonic Generations. Ja mam problem z tymi Sonicami w 3D, po prostu jakoś nie mam przyjemności z grania w nie, frustrują mnie. Tego Generations pamiętam, że kiedyś robiłem let's play. Ostatecznie nigdy tej gry nie skończyłem. Mega była dla mnie frustrująca. No i po dziś dzień jej nie skończyłem. Niestety już jej nie mam, bo to kiedyś grałem na PC-cie, chyba w Pirata nawet. Oczywiście gdzieś tam mi przepadł ten Pirat. Później to miałem na Xboxie, no ale nie mam już Xboxa. No a teraz to już te gry to się nawet nie da kupić tej. Bo jest jakaś odświeżona wersja, więc z tej starej wersji już się nie da kupić niestety. Chyba. Crysis, no Crysis, pamiętam. Jedynka Crysis, no to był wyciskacz potu z ówczesnych PC-ów. Pamiętam, że mojego kumpla on poszedł chyba, no mnie chyba nie. Później na nowszym kompie już tak. O, Profesor Layton. To chyba dość kultowe przygodówki z DS-a. Ale jako nie jestem fanem przygodówek, to nigdy nie grałem w żadną część. Powrót do przeszłości. Atari Lynx. Też taka dość
chyba znana konsola przenośna, chociaż nigdy jej na oczy nie widziałem tak na żywo. I tak patrzę po tych najlepszych grach, Batman Returns, może ewentualnie coś mi mówić ten tytuł. Poza tym wszystko takie nieznane tytuły, takie chyba bardziej atariowe. Assassin's Creed, o co tu chodzi? Aha, jakieś streszczenie pewnie fabuły. Wcale mnie to nie interesuje, szczerze mówiąc. Japonia już nie dla nerdów. Ciekawe dlaczego. Chyba chodzi o ten efekt tych takich skrajnych nerdów, co siedzą w domach i w ogóle nie wychodzą. Może o to się rozchodzi. O, Halo. Jedynkę nie grałem, znaczy grałem na PC, ale nie przeszedłem. Dwójkę miałem, ale nie grałem. Trójkę przeszedłem, ODST chyba nie przeszedłem. Grałem, ale nie przeszedłem. Halo Reach przeszedłem. Pamiętam, że miałem ją w komplecie, jak kupowałem Xboxa 360, to w bundlu miałem Halo Reach, Fable'a 2, Forza Motorsport 4, Wiedźmina 2. Miałem taki dość bogaty bundle. Wipeout to było grane. No ja Wipeouta to grałem tylko w demo Wipeouta 3. Z PlayStation magazynu miałem gdzieś. Cosplay Tifa. To jest Cloud? Okej. To jest Cloud. Jeżeli to jest Cloud, zaraz. To jest Tifa? To jest Aeris? No tak, ma taki stojący włos, niby Cloud. Tylko w wersji żeńskiej, okej. Grające damy, no nie skomentuję tego nawet. Dobra. I dochodzimy do ostatniego numeru z marca 2012. Numer 175. Cena poszła w górę. Z nowym rokiem kosztuje już 9,99, a nie 7,99. Ok. Mass Effect 3. Czyli w końcu ujrzał światło dzienne. No i mamy już, proszę Państwa, PS Vita, konsolę, która no, z sukcesu nie odniosła niestety. Czy coś ciekawego tutaj znajdziemy? Czy polski gracz to złodziej? Kiedyś pewnie tak, ale dzisiaj to już średnio się opłaca piracić, chociaż jak będą takie akcje odwalać twórcy, że będą zabierać gry fizyczne i tak dalej, no to może piractwo znowu wróci do łask. Chociaż ja powiem szczerze, że już tak dawno nic nie piraciłem, że już chyba nawet bym nie umiał. Znaczy nie to, że moralność by mi zabraniała, tylko po prostu nie wiem, czy bym potrafił nawet znaleźć coś takiego w internecie, piracką grę i ją ściągnąć, zainstalować, skrakować czy tam coś. Dlatego wolę konsolę, wkładam i gram, nie? Na PC to pamiętam, że nieraz trzeba było się tyle nakombinować, żeby grę uruchomić. South Park The Game. To chyba później się zmieniło w Kijek Prawdy. Jak pamiętam, chociaż nie grałem nigdy. Nigdy w ogóle nie oglądałem South Parka, także Sniper Elite, te kultowe slow-mo z lecącego pocisku roztrzaskującego niemiaszką łby. Bijatyczka, Wiedźmin 2. Edycja rozszerzona, to chyba na Xboxa 360, jak się nie mylę. Bardzo fajna gra to była. Chociaż trójka lepsza moim zdaniem. Chociaż dwójka chyba miała bardziej zwartą fabułę. Bo trójka to jest taka, że można strasznie odkleić się od fabuły i robić miliard pobocznych rzeczy. Co to jest? Przegląd monitorów czy telewizorów. Przegląd gier 3D. Chyba wtedy była moda na 3D, na to wychodzi. Resident Evil Revelations. Bardzo fajna gra to była na 3DS-ie. No pewnie głównie dlatego była bardzo fajna, że była na 3DS-ie i naprawdę robiła graficznie spore wrażenie w tamtych czasach, pamiętam. No widać, że tu Loki wyleciał. Od razu nie mamy zdjęcia z jakąś Japonką. Mass Effect 3. Nie grałem nigdy w żadnego Mass Effecta.
chociaż kultowa seria. 9/10. Tam chyba ludzie psioczyli na zakończenie, że później musieli jako DLC, czy tam upgrade, czy, nie upgrade, tylko no aktualizacja do gry wypuścić chyba jakieś inne zakończenie. Nie wiem, czy to było w trójce, czy w dwójce. Pamiętam, że była głośna imba w internetach, że aż musieli twórcy się ugiąć. UFC, czyli walki MMA. Nigdy chyba nie grałem w żadnej UFC. Final Fantasy 13-2. Gra na 35 godzin. Fajnie Chocobos tu wygląda, kurczę, jak taki wielki kurczak. Inaczej wyglądają niż w 15, z tego co pamiętam. Nie grałem. Znaczy grałem w Finala 13 troszeczkę, bardzo mało. Gdzieś tam w pierwszych kilka dosłownie lokacji tylko widziałem w grze. Mówię oczywiście o podstawowej 13. Ten 13.2 to w ogóle nigdy nie grałem. Syndicate. Nie wiem, nic mi to kompletnie nie mówi. Przepraszam, ale nie wiem co powiedzieć, bo nic mi to nie mówi. Jak and Daxter Trilogy na PS3. Czyli gry chyba z PS2, troszkę zremasterowane. Kingdom of Amalur. Kojarzę tą grafikę z tym rycerzem. Ale tak poza tym to kompletnie nic mi to nie mówi. Graficznie trochę do Fable'a jakby podobne, ale poza tym to... Rhythm Heaven Fever. Jakaś gra rytmiczna na Wii. Całkiem sympatyczna grafika, trochę się kojarzy z na przykład z WarioWare. Network. Też mi to nic. Jakiś kurczak numer jest taki, że nic mi tu nie mówią te tytuły. Pocket. O! Circle Pad Pro. Pamiętam, że grałem właśnie z tym Circle Padem w Resident Evil Revelations. I się fajnie grało. Rayman Origins. Możliwe, że w tego właśnie grałem na Xboxie 360. Resident Evil Revelations został 9. No, jak na możliwości 3DS-a to była świetna gra. Jak na tamty czas. Escape Plan. To chyba też taka dość dobra gra z Vity. Z taką grafiką, kurczę, fajną, czarno-białą. Troszkę jak Limbo. Oj, Luminesy. Luminesy są świetne. Chociaż grałem tylko w Lumines Remastered. Ale bardzo lubię. Bardzo fajna gra. Touch My Katamari. Czyli zbieranie śmieci poprzez toczenie się. Efekt kuli śnieżnej po prostu. Nigdy nie grałem. Ale zawsze ta gra mi się wydawała dość taka interesująca. Chociaż nie miałem okazji spróbować. Branża absurdów, kurioza świata gier. Czyli wytykanie różnych głupich zachowań. Intellivision. Kolejna konsola z drugiej generacji, którą też głównie kojarzę z AVGN-a. I żadnej gry z tej topki to praktycznie nie znam, nie kojarzę. Kolekcje HD. No, fajna rzecz. Ico Shadow of the Colossus. Fajny zestawik. God of War 1 i 2. Metal Geary. Mass Effect. Czy to jest co? Hardcore. Tekst zawiera spoilery. Czyli jakieś wyjaśnienie tej gry. SSX. Znowu co tak często ten SSX się pojawia? Coś o rezydentach. I co tu jeszcze mamy? Jakieś felietony. Grające damy. Widzę, że taki wszedł na stałe ten dział. Dobra. I tym sposobem dotarliśmy do końca. Przejrzeliśmy te 5 numerów PSX Extreme, można powiedzieć numery z czasów moich początków na YouTubie. Znaczy moje początki na YouTubie to już były w 2007, ale to wszystko co było od 2007 do 2000 praktycznie 11 to skasowałem. Zostały tylko 2
filmiki z 2009 roku. Wszystko inne wyleciało, bo na ogół nie było związane z grami. Było raczej związane z graniem muzyki, a jakieś nagrania z prób, czy z jakichś takich rzeczy, więc wyleciało. Ale w przyszłym roku może zrobię jakiś taki film podsumowujący na 20-lecie założenia kanału. I jeszcze część z tych filmów, które od 2007 roku się pojawiały u mnie na YouTubie, a później skasowałem, to część z nich mam ciągle na komputerze, więc może będzie okazja je pokazać i zrobić takie podsumowanie na 20-lecie na YouTube. Natomiast na dzisiaj to będzie wszystko. Przejrzeliśmy sobie 5 numerów Extrema. Jeżeli ktoś dotrwał do końca, to bardzo dziękuję, pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.